Dla wszystkich, którzy zbierają książki Fazbear Frights. Już pod koniec miesiąca, 24 marca, zostanie wydana trzecia książka po polsku, pierwsza 35 w nocy. Jeżeli chcecie ją dostać w dzień premiery, to polecam znaleźć na internecie, ale tak czy tak, przed końcem miesiąca powinny się znaleźć w sklepach, w księgarniach, gdziekolwiek kupiliście poprzednie. Tymczasem dzisiaj skupię się na ostatniej historii z książki Aport o nazwie Wyprzedane, Out of Stock. Póki co, to naprawdę moja ulubiona historia. Już nawet mniej chodzi tutaj o główną historię, a o styl, w jakim została napisana. Naprawdę nie nudziłem się, było wszystko ciekawie rozwijane. Niestety nie mam już ilustracji dla tej historii. Najwyraźniej narysowali 5 z nich i wtedy zrezygnowali z rysunków, więcej nie narysowali. Będą musieli trochę improwizować dzisiaj i w przyszłości. Główny bohater naszej historii to 12-letni Oscar Avila. Jak możemy się domyślać, Oscar nie ma kontroli nad swoim życiem. Jego życie to pasmo prawie powodzeń. Zawsze niewiele brakuje, ale nigdy mu się nic nie udaje. Jego ojciec miał usuwane migdałki i zmarł z powodu zakażenia, więc ma prawie pełną rodzinę na przykład. Książka streszy jego życie słowami: gdyby przyznawali nagrodę za prawie, pewnie dostałby drugie miejsce i to zdanie naprawdę jest mocne. Przyjaciele Oscara to Ray i Isaac. Robią trochę za tłum, ale w pewnym sensie są sumieniem protagonisty, są dosyć dojrzali, są dobrymi przyjaciółmi. Matka Oscara, pani Avila, pracuje w domu spokojnej starości o nazwie Królewskie Dęby. Oscar czasami musi jej pomóc, więc znamy skład tego domu, w tym mieszkającego tam pana Devereaux i jego przyjaciółkę Merlin. Historia Oscara to historia plusztrapa, lub dokładniej plusztrap chasera, ekstremalnie popularnej zabawki produkowanej przez Freddy's. Każdy chce je mieć, więc Oscar obawia się, że nie dostanie własnego. Problem jest jasny. Plushtrap Chaser będzie dostępny do kupienia w piątek rano, on musi iść na cały dzień do szkoły, nie ma szans na wagary. Ale okej, spróbować trzeba natychmiast po lekcjach ruszy na łowy. Ale po lekcjach został wezwany do pokoju dyrektora. Dzwoniła jego mama z prośbą o pomoc w domu starców. Musi iść, jego plany są zrujnowane, jak zresztą zawsze. Był strasznie rozczarowany. Jeszcze szkolna sekretarka go pośpieszała, bo sama musiała znaleźć 5 Plushtrap Chaserów dla swoich siostrzeńców. Następne 5 zabawek mniej. Pan Devereaux jest dziwacznym, trochę szalonym starcem. Nie ufa ludziom, nie jest zbyt miły, ale paru konkretnych osób słucha. Ci ludzie są bardzo ważni w domu starców. Jedną z nich jest pielęgniarka koni, która akurat jest na wakacjach. Inną osobą jest Oscar. Starzec lubi Oscara z jakiegoś powodu i tylko Oscar mógł ratować go z tej beznadziejnej sytuacji. Otóż, Devereaux uważa, że Merlin próbuje wystać mu duszę. Merlin to kotka, która przywiązała się do starca. Devereaux jest zabawną postacią, bo robi za takiego mędrca. Wszystko co powie brzmi, jakby spływała z niego największa mądrość świata. Jest świetnym, jest jednym z powodów, dla którego bardzo lubię tę historię. Devereaux zauważył, że coś jest nie tak i Oscar otworzył się przed nim. Opowiedział mu o zabawce bez większych szczegółów. Devereaux porównał go do hodowcy, który pracował w polu wiele razy, ale nie wie kiedy zbierać plony. Kazał mu iść i znaleźć zabawkę. To jest moment, w którym Oscar ma spróbować odzyskać kontrolę nad swoim życiem, ma wyciągnąć po ten sukces rękę. Ray i Isaac zostawili mu wiadomość. Miał iść do centrum handlowego, do sklepu Emporium. To był kiepski sklep ze słabym towarem, ale wyhaczyli jakieś info. Niestety wiele innych osób podłapał ten sam news. Przed Emporium był totalny chaos, wielki tłum. Sklep nie był popularny, więc nie radzili sobie z takim tłumem, zwłaszcza ze strachliwym kasjerem na czele. I dzieciaki stali w kolejce tylko po to, żeby prawie kupić Plushtrap Chasera. Znowu to samo. Rozczarowanie. I to nie tylko dla nich. Wściekły tłum klientów rzucał się na wszystkie strony. Ale Oscar usłyszał innych pracowników, którzy rozmawiali na temat dziwacznego zwrotu, który dostali. Byli przerażeni zabawką, mówili, że wygląda jak żywa. Nie byli pewni, czy sprzedali ją w takim stanie, chcieli dzwonić po policję. Oscar podłapał temat i zaczął mówić o jakiejś ostatniej zabawce na zapleczu. W końcu to była jego kolej na kupno. Pani zastępca menedżera pojawiła się i wytłumaczyła, że zabawka jest zniszczona, nie jest na sprzedaż. Ale tłum nie uspokoił się, klienci wlecieli do sklepu szukając plusztrapów. Pod wpływem impulsu Oscar wleciał do środka i zabrał pudełko z zaplecza. Niby zapłacił za nie, ale kradzież to kradzież, zabawka nie była na sprzedaż. Cała trójka musiała z tego powodu uciekać przed ochroniarzami. Udało im się to dopiero jak przeskoczyli przez płot i przelecieli przez teren prywatny. Ray i Isaac byli zdenerwowani, zawiedzieni z zachowaniem Oscara, bo kradzież to w końcu wciąż kradzież. Nie mieli wiele czasu na namysł, więc pobiegli za nim, nie zostawili go samego w tej głupiej akcji, ale wciąż był idiotą i wyraźnie mu to uświadamiali. Polecili do domu Oscara z zabawką. Pudełko było po zwrocie pogniecione, instrukcja też była zupełnie nieczytelna. Plushtrap Chaser był wielki, miał metr wzrostu, ale miał też dziwne cechy szczególne, o których wcześniej mówili pracownicy. Jego zęby i oczy wyglądały na ludzkie. Oczy były faktycznie miękkie. Chłopcy tłumaczyli sobie, że na reklamach jest inaczej, że nie widzieli wcześniej prawdziwego. Chcieli go włączyć, ale niezbyt im to szło. Instrukcja była nieczytelna. Znaleźli włącznik, miejsce na baterię, wymienili baterię, ale robot nie działał.
Przypomniało im się, że zabawka miała poruszać je w ciemnościach, ale chociaż zasłonili wszystkie okna, zabawka się nie ruszyła. Następne rozczarowanie. I to nie byle jakie, bo zrobił coś złego. Ukradł zabawkę, a dalej nic z tego nie miał. Plusztrap został u niego w domu, mieli nadzieję, że może naładuje się przez noc, ale dalej nie działał. Podczas śniadania matka Oskara wspomniała o kradzieży ze sklepu, do którego Oskar poszedł. Nie mówiła nic wprost, dawało Oskarowi szansę na przyznanie się do winy, jednak dzieciak tego nie zrobił i potem czuł się bardzo źle. Obawiał się, że przez tą głupią zabawkę straci przyjaciół i matkę, a Plusztrap i tak nie działał. Zamknął się w sobie, stracił chęci do życia, parę dni nie rozmawiał z przyjaciółmi w ogóle. Raj i Izaak dorwali go jednego dnia i próbowali wesprzeć. Oskar postanowił oddać Plusztrapa, a jego przyjaciele poszli z nim. Pojawił się problem. Emporium w ciągu tych kilku dni przestało istnieć i zmieniło się w sklep z przebraniami. Nie mogli oddać Plusztrapa, mogli co najwyżej kupić jego halloweenowy kostium. Mogli wyrzucić zabawkę do kosza, ale póki co zabrali ją z powrotem do domu. Grali w gry, planowali jutrzejszy Halloween. W międzyczasie zadzwoniła mama Oskara i powiedziała, że będzie potrzebowała jego pomocy następnego dnia, właśnie w Halloween. Nie będzie mógł pójść z kolegami. Następne rozczarowanie, wszystkie plany na nic. Oskar nie wytrzymał, wykrzyczał swoje żale do telefonu. Nie znosił nazwy mały mężczyzna, bo sugerował, że jest już dojrzałym dorosłym, który może pracować, a nie musi się bawić. Czuł, że jest zastępstwem swojego zmarłego ojca, ale miał tylko 12 lat. Przyznał się, że to on ukradł Plusztrapa i nagle mama się rozłączyła. Jego przyjaciele nie słyszeli tej rozmowy. Dzieciak nie miał siły więcej o tym myśleć i skupił się na Plusztrapie, coś zauważył. Koło szczęki robota było wejście na ładowarkę. Podłączył robota, ale nastąpiło zwarcie. Rzuciło Oskara na przeciwległą ścianę, a w jego pokoju padł prąd. Na szczęście nic poważnego się mu nie stało, ale światła nie było, a ładowarka była usmażona. Robot pewnie też. Dzieci zeszły na dół, choć Oskarowi wydawało się, że słyszy głos Raja ze swojego pustego pokoju. W końcu przyznał się, że nie będzie mógł zbierać słodyczy z przyjaciółmi, ale Raj i Izaak zaczęli go pocieszać. I tak nie będzie tak fajnie. Obiecali podzielić się zdobyczą na równe części i Oskar będzie uczciwie potraktowany. Pierwszy raz poczuł spokój. Zrozumiał, że nie jest w takiej złej sytuacji. Pokładał sobie dużo w głowie. Wciąż ma przyjaciół, którzy go za wszelką cenę wspierają. Ma matkę, która go kocha. Choć nie było idealnie, przez całą książkę Oskar był świadomy, że robiła wszystko, co tylko mogła. Zaakceptował, co było i poczuł się lepiej. Wtedy padł prąd w całym sąsiedztwie. Oskar zdobył latarki. Dobra dla niego, słabe dla Izaaka, a Raj musiał zadowolić się latarką ze swojego telefonu. Wtedy coś zaczęło dudnić z pokoju Oskara i drapać w drzwi. Gdy podeszli bliżej, jakieś zęby zaczęły dosłownie przegryzać się przez drzwi. Widzieli, jak ludzkie zęby Plusztrapa stawały się ostre z każdym ugryzieniem. Klamka wypadła, a drzwi się otworzyły. Przerażający metrowy potwór stał przed nimi. Jego zęby były zakrwawione, jakby podczas wyostrzania się uszkodziły prawdziwe ludzkie dziąsła, które Plusztrap miał. Uciekli do sypialni mamy, ale robot szybko przegryzał się przez następne drzwi i zaatakował Izaaka. Przypomnieli jednak sobie, że Plusztrap reaguje na światło, ale musieli zaświecić mu prosto w oczy i dopiero wtedy się zatrzymał. Wlecieli do łazienki, ale zorientowali się, że muszą stąd uciec. Latarka przestawała działać. Oskar trzymał latarkę, kiedy pozostali wychodzili z łazienki, a potem dał latarkę im, żeby ją trzymali między uszami potwora, kiedy on sam będzie się przeciskał. Plusztrap stał w drzwiach i był z jakiegoś powodu strasznie ciężki, nie mogli go przesunąć. Robot miał umiejętność podrabiania cudzych głosów i używał jej, żeby zmylić dzieciaki. Czasami tracili koncentrację i dawali otwarcie do ataku. Trójka uciekła do garażu i zablokowali Plusztrapowi drogę metalowymi drzwiami garażowymi. Wiedzieli jednak, że nawet tą przeszkodę robot przegryzie. Oskar wpadł na pomysł i trójka pobiegła w stronę torów kolejowych. Nie mieli pojęcia, czy pociąg będzie jechał, ale widzieli, że albo będzie, albo zginą. Jedyna szansa. Biegli tak, aż paliły ich płuca. Pociąg rzeczywiście się pojawił. Raj i Izaak przebiegli na drugą stronę torów, a Oskar stał na torach, czekając na zbliżającego się Plusztrapa. Czuł, że wykonał jakieś niemożliwe, dokładne obliczenia w swojej głowie. Wykonał 3 kroki w stronę pociągu, a potem wyskoczył do tyłu. Dzięki temu Plusztrap wskoczył na tory w taki sposób, że światła pociągu zamroziły jego ruchy. Ale Oskar i tak musiał skoczyć w ostatnim momencie i ledwo uszedł z życiem. Wygrali. Plusztrap został zupełnie zniszczony. Historia kończy się w dzień Halloween. Oskar pomaga mamie w domu spokojnej starości. Pan Devereaux stwierdził, że Marilyn zasłużyła sobie na jego duszę i ma prawo ją zabrać. Chłopiec kupił mamie czekoladki jako prezent. Ona przeprosiła go za to, jak go wcześniej traktowała, nigdy nie chciała go tak wykorzystywać. Pogodzili się, wszystko się poukładało, dobre zakończenie. Książka nie wie, jak mama ostatecznie zareagowała na przeżarte 4 drzwi i metalową bramę. Bardziej martwiła się ich rozmową. Na pewno wrócą do tego później, ale to już nie jest opisane w książce. Wyprzedane, bardzo łatwo zostało moją ulubioną historią. Ładnie to rozpisali, ładnie wprowadzili wątki poboczne, pan Devereaux, sklep Emporium, wszystko było zabawne i ciekawie się to czytało. W całej książce mamy tylko małe roboty. Aport, samotny Freddy, Plusztrap Chaser,
Nie były to jakieś malutkie figurki, Plushtrap miał metr wzrostu, prawdopodobnie wliczając uszy, był tym większy dla 12-latków, ale wciąż był mały w porównaniu z normalnymi robotami. Jak już segregowałem opowiadania, są pakty z potworem, są historie z małą ilością FNAF-a, są ekspedycje w nieznane, ale historia Plushtrapa to inny, 4. rodzaj opowiadania, remake FNAF-a. Dostaliśmy to samo, co rzeczywiście znamy już z gier. Pokazali nam to w naprawdę ciekawy sposób, stworzyli wątek Plushtrapa na nowo, inaczej niż normalnie. Nie jest zabawką, która podchodzi do ciebie, zatrzymuje się na X-ie i tyle. Będzie cię gonił dopóki może. Mógłbym ponarzekać, że rozładowane latarki to trochę tani sposób na ciągnięcie fabuły, ale doprowadził do ciekawych momentów. W jednym momencie Plushtrap powoli przeskakiwał głową w różne pozycje, kiedy latarka mrugała. Walka z Plushtrapem kończy się mniej więcej tak samo jak w grze. Różnica jest taka, że X, na którym Plushtrap się musiał zatrzymać, to środek torów kolejowych. Nie mogłeś go zatrzymać nigdzie indziej, bo robot był aktywny do samego końca. Na stopie miał włącznik i ciekawe, czy kliknięcie go rozwiązałoby problem. Pewnie nie, bo zachowywał się paranormalnie, ale to ciekawy temat do przemyślenia. Historia jest dobrze wykonanym remake'iem, faktycznie jej walki z Plushtrapem miała też bardzo fajnie napisane wątki poboczne, dlatego na ten moment to jest moja ulubiona historia z wszystkich 6. A więc już prawie skończyliśmy drugą książkę. Musimy jeszcze zobaczyć dodatkową historię Stitch Wrighta, teaserową historię na koniec książki. Historia składa się z 2 części. Mamy bezdomnego o przezwisku Grimm, który odpoczywał koło torów kolejowych. Widział dziwną, zaklupturzoną postać, która zbierała coś z torów. Można się domyśleć, o co chodzi. Tajemnicza postać, prawdopodobnie Stitch Wright, zbiera resztki Plushtrap Chasera. Bezpośrednia kontynuacja poprzedniej historii. Wiedzieliśmy już, że Stitch Wright ma związek z innymi historiami, ale teraz mamy coś bardziej bezpośredniego. On zbiera te paranormalne rzeczy, przynajmniej niektóre z nich. Druga część historii to następne przygody oficera Larsona. W pierwszej książce dowiedzieliśmy się, że został zmuszony do przyjęcia sprawy Stitch Wrighta i sprawa się toczy. Oficer odwiedził panią Margie, miał przeszukać jej dom w związku z tą sprawą. Kiedyś Margie pracowała w tym domu, opiekowała się chorym dzieckiem, podczas gdy jego ojciec był za granicą na misji. Zmarł? Nie wyjaśnili, czy syn, czy ojciec, i w ten sposób otrzymała dom. Mieszka tutaj od 3 lat. Larson pokazał jakieś zdjęcie, nie wiemy jakie, ale Margie zareagowała na nie, nie skomentowała go. Larson wszedł do drugiej sypialni w domu, tam gdzie wcześniej chyba, wydaje mi się, leżał chory syn. Otworzył jedną szafkę, której wnętrze było popisane dziwacznymi, niezrozumiałymi notatkami, niczym z historii o szaleńcu zamkniętym w pokoju. Zapytał, co w tym pokoju się wydarzyło, i na tym historia się skończyła. Mamy parę książek do przodu i mogę wam powiedzieć, że Margie i ten dom powrócą do nas w 6. książce w historii The Real Jake. Zanim w ogóle do niej dojdę, mam jeszcze 10 innych historii do nadrobienia, więc nie ma się co śpieszyć. Ale właśnie to zapowiada nam historia Stitch Wrighta. Na dzisiaj to tyle. Czy podobał wam się Plushtrap Chaser? To nawet nie był Spring Bonnie, to była literalnie zabawka o nazwie Plushtrap. To jest dla mnie naprawdę dosyć zabawne. Stitch Wright za dużo nam nie powiedział, ale buduje nam wątki na przyszłość. Zobaczymy, jak się rozwinie. Postaram się utrzymać regularne tempo z Fazbear's Fright, więc co drugi, trzeci film możecie się spodziewać streszczenia. Mam nadzieję nadrobić przewagę nad polskim tłumaczeniem, chociaż trochę. Póki co, dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do zostawienia komentarzy i spróbuję odpowiedzieć na jakieś ciekawsze.